Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach. Nie istnieje odwaga bez skonfrontowania się z własną wrażliwością, która jednocześnie przynosi nam wewnętrzny dyskomfort. Like discomfort is the great enemy of courage. Like my motto is, we say it here all the time, choose courage over comfort, because you can't have both. And if you think you're being brave and you're super comfortable, you're not being that brave. Myślę, że żyjemy w społeczeństwie, w którym dyskomfort jest utożsamiany z czymś negatywnym. I myślę, że jest to bardzo pierwotne poczucie, bo kiedy sparzymy się, jakby instynktownie rozumiemy, że nauka została wydobyta, nie będę wsadzać więcej rąk do ognia. Ale to jest inny rodzaj dyskomfortu, o którym tutaj mówimy. Podobny rodzaj dyskomfortu możemy na przykład widzieć w sytuacji jakby trenowania. Jeśli chcemy osiągać jakieś wysokie wyniki w sporcie, albo po prostu utrzymać pewne, niezależnie od wyników, utrzymać powiedzmy pewien poziom sylwetki fizycznej, musimy przeciwstawiać się lenistwu, tak? Pewnej instynktownym zmierzaniu w stronę strefy komfortu. I w jaki sposób możemy przeciwstawiać się temu, jeśli nie właśnie wychodząc poza naszą strefę komfortu, wchodząc w pewien rodzaj dyskomfortu, a więc jednocześnie jakby mierząc się z własną wrażliwością. I mean, when I ask people what is vulnerability, people would say, initiating sex with my wife, sending my child out the door who thinks he's going to make the first chair in orchestra and knowing he's probably not going to make the orchestra at all, getting fired, starting my own business, saying I love you first in a relationship, trying to get pregnant after my first miscarriage. I mean, like, vulnerability it's uncertainty, it's not knowing, but doing it anyway, because it's the brave thing to do. Spójrzmy teraz na ten problem osoby, która jest dla nas negatywna, która wywołuje w nas negatywne emocje. De Mello powiedziałby, ta osoba jest jak twoje zadanie domowe. Jeśli dzisiaj nie odrobisz tej lekcji, ona i tak do ciebie wróci. Potraktuj tą osobę jako szczęście, że napotkałeś na to i jako okazję do własnego rozwoju. Potraktuj to jako okazję do tego, żeby wejść w przyjrzeć się samemu sobie. Dlaczego w ogóle ja mam ten dyskomfort? Dlaczego dzieje się tak, że obserwuję tą osobę i może to jest trywialne, może jestem na przykład w kolejce i ktoś bardzo długo stoi. Co takiego koniecznie muszę zrobić? Czy mój gniew jest uzasadniony? Czy istnieje w ogóle jakieś uzasadnienie dlatego, żebym teraz tak bardzo się gniewał? Czy ten koszt jest wart tego po prostu? Bardzo możliwe, że pod spodem kryje się jakiś głębszy powód tego, że odczuwamy te emocje. Nie wiem, czy w przypadku akurat kolejki, ale na pewno warto się przyglądać takim sytuacjom i zadawać sobie pytanie, skąd bierze się ta negatywna emocja w nas. If you think you're being brave and it doesn't involve risk or uncertainty, you're not being that brave. If you know how it's going to turn out, it's not courage. And so in that moment, people go, shit, but I want to be brave and I don't want to be vulnerable. And I'm like, therein lies the great dilemma of our time. Right. Yeah. No one wants to be uncomfortable. No one wants to be vulnerable and everyone wants to be brave. And it just doesn't work like that. Right. Nikt nie chce być słaby, wszyscy chcą być silni. Ale jeśli nie chcesz być słaby, a zarazem nie chcesz konfrontować się z własnym dyskomfortem, to nie ma takiej opcji, żebyś był silny. I pewnego rodzaju przygotowanie się na niewiadomą w przyszłości jest właśnie konfrontacją z własnym dyskomfortem. By drinking or by smoking or sex or whatever. Medicated, addicted, in debt, and obese Americans in history. Like, our tolerance for discomfort is zero. Soft. Yeah. So here's the irony. Soft. So our what tolerance... we're taught in football. Don't be soft. Don't be soft. So it's actually our inability to be vulnerable that makes us weak. Wyjście naprzeciw do rodziny, którą nie masz najlepszych kontaktów,
fizyczny wysiłek, który jest trudny i przychodzi ci z trudem. Jest mnóstwo na pewno obszarów w życiu każdego człowieka, w których wejście na ten obszar dyskomfortu dałoby wewnętrzne poczucie satysfakcji, poczucie kontroli nad własnym życiem i poczucie polepszania własnego charakteru, czy po prostu stawania się silniejszą osobą. The problem is, I think, that the greatest shame trigger for men is do not be perceived as weak. And in our culture, we believe that vulnerability is weakness. So you don't have to skip too many steps before you go, hey, it's shaming to be vulnerable. And so men do two things in the face of shame: pissed off or shut down. Mm-hmm. Put on a mask. Put on a mask. Yeah. Greatness is to own your story and to love yourself through that process. I to jest Brené Brown, która wypowiada się na temat tego, co to jest bycie wielkim człowiekiem. Czego wszystkim życzę. Vulnerability is not weakness. It's about the willingness to show up and be seen when you can't control the outcome. And it is actually our greatest measure of courage. So show up in an authentic way and let us see your hearts, because we know how lonely you actually are. Myślę, że jeśli umieramy z poczuciem, że nie poznaliśmy jeszcze nawet samego siebie, to w jaki sposób mielibyśmy w ogóle dać się poznać innym ludziom? To jest jakieś mega głębokie, co teraz powiedzieć. When you avoid conflict to make peace with other people, you start a war within.